Witam słuchaczy i widzów moich podcastów historycznych. Jezioro Gopło kojarzy nam się dzisiaj kojąco. Spokojne tafla wody, trzciny, Mysia Wieża i Kruszwica. I legenda o złym popielu, którego zjadły myszy. Baśniowa poezja, dobre miejsce na weekendowy spacer. Ale w 1096 roku to miejsce nie było sceną baśni. Była areną jednej z najkrwawszych wojen domowych w dziejach wczesnych Piastów. Bitwy, która, jak pisał najstarszy nasz kronikarz, zamieniła bogaty gród w niemal puste rumowisko i na długo zachwiała równowagą sił w państwie. Wyobraźcie sobie Polskę u schyłku XI wieku. To był kraj po kryzysie. Bolesław Szczodry odszedł na wygnanie. Wokół jego imienia wciąż krążyły szepty, powtarzane opowieści o zabójstwie biskupa, a na tronie siedzi młodszy brat, Władysław Herman. Władca łagodny, pobożny, ale zdaniem wielu słaby. Taki, o którym współcześnie mogliby powiedzieć dobry człowiek, kiepski książę. I właśnie obok niego wyrasta ktoś inny. Człowiek, który z cienia tronu rządzi bardziej niż sam Piast. Palatyn Sieciech, z rodu Toporczyków. Urzędnik, hetman, minister, a w praktyce ktoś w rodzaju wicekróla. Gal Anonim pisze swoją kronikę polską „Nie lubi Sieciecha”, a jednak przyznaje, że był to mąż rozumny, wysokiego rodu i pięknej postaci, po czym od razu dodawał, że zaślepiała go chciwość i ambicja. Dziś opowiem wam o buncie pierworodnego syna przeciwko ojcu, o potędze magnata, który chciał być królem bez korony i o dymach płonącej Kruszwicy nad Gopłem. Zanim usłyszymy szczęk mieczy nad jeziorem, trzeba zrozumieć, jak w ogóle doszło do tego, że polscy rycerze stanęli przeciwko sobie jak wrogowie. Po wygnaniu Bolesława Szczodrego władzę objął jego brat Władysław Herman, formalnie książę Polski. W praktyce człowiek, który oddaje stery rządów w ręce jedynego człowieka, Palatyna Sieciecha. Sieciech nie jest zwykłym urzędnikiem, to druga osoba w państwie. Kieruje dworem, stoi na czele wojska, decyduje o obsadzie grodów. Dziś powiedzielibyśmy szef rządu, minister wojny i służb specjalnych w jednym. Historycy zwracają uwagę na coś jeszcze. Monetę Sieciecha. Palatyn bije własne denary. Pierwszą w dziejach Polski prywatną monetę z jego imieniem. To nie jest niewinny kaprys kolekcjonera. Bicie monet było królewskim przywilejem. Fakt, że robi to urzędnik, pokazuje skalę jego wpływów i to, jak bardzo osłabł autorytet samego Hermana. Przeciwnicy Sieciecha oskarżają go o wszystko co najgorsze. O wymuszenia emigracji możnych, o skrytobójstwa, o domniemany udział w śmierci młodego Mieszka, syna Bolesława Szczodrego. Czy wszystkie te zarzuty są prawdziwe? Tego nie wiemy. Ale wiemy jedno. Palatyn budził nienawiść. I kiedy władca już był słaby, a doradca znienawidzony, prędzej czy później pojawi się ktoś, kto spróbuje to wykorzystać. Tym kimś był Zbigniew, starszy syn Władysława Hermana z nieformalnego związku. Bękart. Gal nazywa go synem złoża bocznego. Dla części elit jest to wada, ale dla przeciwników Sieciecha zaleta. Zbigniew staje się symbolem, prawdziwym Piastem przeciw wszechwładnemu urzędnikowi. Rok 1093. Na Śląsku wybucha bunt przeciwko Hermanowi, a tak naprawdę przeciwko Sieciechowi. Opozycjoniści porywają Zbigniewa z klasztoru w Saksonii, gdzie został wcześniej odesłany na naukę, i stawiają go na czele ruchu. Dochodzi do chwilowego porozumienia, ale gniew na Sieciecha nie znika. To raczej rozejm na cienkim lodzie. W kolejnych latach sytuacja robi się coraz bardziej napięta. Zbigniew ma zaplecze na Śląsku i wśród możnych, niechętnych Palatynowi. Po drugiej stronie Herman, Sieciech i młodszy, prawowity syn księcia Bolesław, którego później nazwiemy Krzywoustym.
W pewnym momencie około 1096 roku równowaga pęka. Gal opowiada, że książę Władysław z Sieciechem ruszają z wojskiem na Wrocław, a kiedy Zbigniew widzi, że moczni wewnątrz miasta i poza nim odwracają się od niego, podejmuje dramatyczną decyzję. Kronikarz notuje, że w nocy zbiegł i wśród ucieczki wkroczył do grodu Kruszwicy, bogatego w rycerstwo. Kruszwica nie jest wtedy turystyczną ciekawostką z legendą o popielu. To jeden z potężnych grodów wczesnopiastowskich, kontrolujący szlaki na Kujawach i nad Kopłem. Strategiczny punkt między Wielkopolską a Mazowszem. Zbigniew liczy, że bogaty w rycerstwo gród da mu przewagę, ale popełnia błąd, który historycy i kronikarze zapamiętają na długo. Żeby wzmocnić swoje siły, woła na pomoc pogan. Gal pisze, że przyzwał mnóstwo pogan, a jego armia składała się z 7 chówców kruszwiczan wspieranych przez pogańskich sprzymierzeńców. Badacze od lat spierają się, czy chodzi o Pomorzan czy Prusów. A jedno jest pewne, z punktu widzenia ówczesnych elit to ciężki grzech polityczny. Dla Hermana i Sieciecha to dar z nieba. Od tej chwili Zbigniew nie jest już tylko zbuntowanym synem. Jest księciem, który sprowadził pogan pod mury chrześcijańskiego grodu. Książę z Palatynem ruszają za nim na północ. Do Kruszwicy nie idą negocjować. Idą stłumić bunt i dać przykład całemu krajowi. Wyobraźmy to sobie jak scenę z filmu. Po jednej stronie wojska książęce, doświadczeni rycerze, drużyna księcia, oddziały wierne Sieciechowi. Ludzie, którzy walczyli już w wyprawach przeciwko Czechom i Pomorzanom. Po drugiej stronie Zbigniew. Chówce Kruszwiczan, rycerze wierni zbuntowanemu księciu i pogańscy sojusznicy. Dla jednych konieczna pomoc, dla innych śmiertelna zdrada. Na bagnistych brzegach Gopła pod wałami grodu dochodzi do bitwy, którą Gal opisał słowami, jakie rzadko stosuje się wobec wojny domowej. Gal pisze, że Tak wiele rozlano tam krwi ludzkiej i tyle trupów wpadło do jeziora u grodu, że odtąd żaden dobry chrześcijanin nie chciał jeść ryb z tej wody. nie mówi o tarciach dynastycznych, mówi wprost rzeź. Widzimy więc scenę, brzęk żelaza, trzask tarcz, rycerze spadający z koni prosto w mgliste brzegi jeziora. W wirze walki giną nie tylko Pomorzanie, ale i kruszwiccy rycerze, którzy jeszcze niedawno byli lojalnymi ludźmi Piastów. Gal dodaje, że Bóg rozsądził spór między ojcem a synem i zdecydowanie stanął po stronie ojca. Zbigniew ponosi druzgocącą klęskę. Z jego żołnierzy ocalała tylko garstka. Wyobraźcie sobie jezioro po bitwie, nad wodą unoszą się tarcze, fragmenty belek, ludzkie ciała. I ta scena, którą tak często cytują autorzy pisząc o Kruszwicy. Chrześcijanie, którzy przez długi czas brzydzą się jeść ryb z Gopła, bo kojarzy im się to z ludzką krwią i śmiercią. Zbigniew nie ginie na polu bitwy. Gal pisze, że Ocalony z pogromu z garstką niedobitków do ogrodu się schronił. Nie był pewien, czy głowę straci, czy któryś z członków. to bardzo plastyczny obraz człowieka, który przegrał wszystko i czekał na wyrok. Wszyscy wiedzą, że czas Zbigniewa w Kruszwicy jest policzony. Co dzieje się dalej? Gal pisze o oblężeniu. Ojciec, jak stwierdza kronikarz, boleje, że syn tak bezkarnie uszedł i że Kruszwiczanie odważyli się go przyjąć. Wewnątrz grodu narasta rozpacz, zapasy topnieją, wiara w powodzenie buntu również. W końcu dochodzi do negocjacji. Zbigniew uzyskuje gwarancję nietykalności osobistej i poddaje gród. To ważny moment średniowiecznej polityki. Obietnica łaski w zamian za rezygnację z oporu. Dla niego kończy się to niewolą w Sieciechowie, twierdzy Palatyna nad Wisłą. Dla Kruszwicy czymś znacznie gorszym. Gal opisuje to jednym z najbardziej przejmujących zdań w swojej kronice. Miasto, które przedtem opływało w bogactwo i rycerstwo, zamieniło się niemal w pustkowie. Dziś wiemy z badań archeologów, że obraz Gala jest przesadzony. W warstwach XI i XII-wiecznych rzeczywiście widać ślady zniszczeń i pożaru, ale Kruszwica po krótkim zastoju
Odradza się w XII wieku jako ważny ośrodek. Gall udramatyzował upadek grodu, tak jak udramatyzował samą bitwę. Ale dla współczesnych to, co zapamiętano, to nie tabelki i przekroje wykopów. Zapamiętano dym nad wodami Gopła, śmierć setek ludzi i hańbę miasta, które otworzyło bramę przed zbuntowanym synem i jego pogańskimi sprzymierzeńcami. W sensie politycznym zwycięstwo jest Sieciecha. Zbigniew siedzi w lochu, Kruszwica pobita, Herman przynajmniej z pozoru odzyskuje kontrolę nad krajem. Ale to zwycięstwo jest pyrrusowe. Okrucieństwo, z jakim potraktowano zbuntowanego księcia i skala zniszczeń uderzają w opinię publiczną tamtych czasów. Wielu możnych zaczyna myśleć: jeśli dziś Palatyn tak rozprawia się z synem władcy i jednym z najważniejszych grodów, to co zrobi jutro z nami? Kilka lat później, pod presją obu synów Zbigniewa i młodszego Bolesława, Sieciech zostaje pozbawiony władzy i wygnany, ale ziarno nienawiści i rywalizacji między braćmi zostało zasiane właśnie wtedy nad Gopłem. Bitwa nad Gopłem z około 1096 roku to zapomniana lekcja historii o tym, jak ambicja jednej osoby Sieciecha w połączeniu ze słabością władcy może doprowadzić do narodowej tragedii. Palatyn zbudował swoją potęgę na strachu, wpływach i prywatnej armii. W Kruszwicy pokazał, że nie cofnie się przed niczym, nawet przed tym, by krew Piastów mieszała się z krwią Pomorzan w wodach chrześcijańskiego jeziora. Choć kilka lat później Sieciech zostanie wygnany, a władza wróci w ręce synów Hermana, konflikt, który wybuchł nad Gopłem, nie skończy się wraz z tą bitwą. Zbigniew i Bolesław Krzywousty jeszcze raz staną naprzeciw siebie. Ich rywalizacja zakończy się kolejną tragedią, oślepieniem Zbigniewa i jego śmiercią, która położy się cieniem na sumienie Bolesława i nad całą dynastią, a Gopło. Dzisiaj, gdy spacerujemy nad jego brzegami, widzicie taflę wody, mysią wieżę, słyszycie legendę o popielu i myszach. To jest ta ładna warstwa pamięci, ale pod spodem, głębiej, jest inna opowieść. O polskich rycerzach, którzy zabijali się wzajemnie w imieniu ambicji możnowładcy. O krwi, która barwiła wodę do tego stopnia, że ludzie bali się jeść ryby. O grodzie, który zapłacił za złą podjętą decyzję, za otwarte bramy dla niewłaściwego człowieka. Dziękuję za wspólny czas. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.